Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii U mnie działa. Bohater tego odcinka jest już widoczny na ekranie. Jest to ponownie terminal HP T520. Natomiast w tym odcinku będę chciał się skupić nie na oprogramowaniu, tak jak miało to miejsce w poprzednich filmach, ale bardziej na samym sprzęcie. 2 miesiące temu, kiedy dodałem pierwszy film na YouTube'a właśnie z tym terminalem, postanowiłem sobie, że będę chciał w tym terminalu wymienić dysk twardy. Dlatego, że ten dysk twardy, który jest tutaj, on ma pojemność tylko i wyłącznie 16 GB pamięci. Po 2 miesiącach się wreszcie do tego zebrałem, zakupiłem taki dysk, no i właśnie będę chciał go wymienić. Przy okazji powiedzieć troszeczkę na temat samego doboru dysku do takiego terminalu, na jakie ja się zdecydowałem, z jakiego powodu i tak dalej, i tak dalej. Z góry powiem, że nie będzie to do końca normalna wymiana dysku, z takiego powodu, że już mogę troszkę zaspoilerować. Ten dysk tutaj po prostu nie ma prawa się zmieścić, ale po drodze spróbuję zrobić tak, żeby jakoś go tam upchać. Jeśli chodzi o sam wybór dysku, to tutaj, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, będę troszeczkę do tego pierwszego odcinka się odwoływał, więc tutaj gdzieś teraz powinien się pojawić do niego link odnośnik do osób, które tego pierwszego odcinka nie widziały, a chciałyby go zobaczyć. Więc tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, istnieją dwie takie główne drogi, możliwości wymiany dysku w takim terminalu. Pierwsza możliwość to jest zastosowanie przejściówki z Mini PCI Express na port SATA. Podłącza się to w tym miejscu i wtedy normalnie za pomocą przewodu SATA można podłączyć tutaj dysk 2,5 cala. Ja myślałem o takim rozwiązaniu, ostatecznie z niego zrezygnowałem, dlatego że uważam, że po prostu nie wyglądałoby to za ładnie, za fajnie i tak dalej. Przypuszczam, że w górnej części obudowy, która została wcześniej zdjęta, musiałbym zrobić jakąś dziurę, żeby wypuścić przewód. Ten dysk musiałby być też na zewnątrz, więc jest to opcja, która mi się nie podobała. W związku z tym, że nie chciałem tego robić w taki sposób, ja zdecydowałem się na skorzystanie z dysku M2 SATA, czyli dysku, jaki jest tutaj, tylko że większej pojemności. Teraz, jeśli chodzi o dobór takiego dysku do terminala, to ważne są tak na dobrą sprawę dwie rzeczy. Po pierwsze, wiele osób, słysząc o dysku SSD, pomyśli od razu o dysku NVMe. I teraz dyski SS2 SATA i dyski SS2 M2 NVMe to są dwa różne, można powiedzieć kompletnie różne rodzaje dysków. W związku z czym przed zakupem trzeba upewnić się, że jest to dysk M2 SATA, a nie M2 NVMe. No bo NVMe nie będzie pasował do SATA, SATA do NVMe. Druga jakby taka ważna kwestia, jeśli chodzi o sam dobór dysku, to jest jego długość. Dlatego, że jeśli chodzi o dyski SSD, te dyski SATA, to istnieje 5 rodzajów takich dysków, które różnią się, można powiedzieć, długością. Każdy z tych dysków będzie miał szerokość 22 mm, natomiast występują one w różnej wersji długościowej, to jest od 30 mm do aż 110 mm, więc ta różnica jest duża. Ten dysk, który tutaj zamontowany był fabrycznie, to jest dysk 2242, czyli 22 mm szerokości, 42 mm długości. Ja chciałem polować gdzieś na dysk 2260, czyli to jest 6 cm długości, dlatego że, tak jak mi się wydaje, tutaj jest nawet taki gwint do wkręcenia tego dysku, więc ten terminal na taką długość dysku jest przygotowany. Natomiast w związku z tym, że udało mi się na portalach aukcyjnych znaleźć takie dyski, po pierwsze było ich mało, po drugie były drogie. W związku z czym odpuściłem i zdecydowałem się na, wydaje mi się, popularniejsze dyski 2280, czyli 22 mm wysokości bez zmian, 80 cm długości. Taki dysk zakupiłem, to jest dysk firmy SanDisk, 128 GB pojemności. I teraz problem polega na tym, że kiedy przyłożę ten dysk, położę go na ten stary dysk, to tutaj jest tak mniej więcej pół centymetra miejsca, gdzie dysk się nie mieści. Na początku myślałem, że będzie to jakiś większy problem, natomiast doszedłem do takiego wniosku, że spróbuję ten problem obejść troszeczkę dookoła. W tym miejscu znajduje się głośnik. Pomyślałem, że zdemontuję ten głośnik i spróbuję w ten sposób upakować ten dysk. Ja też mogę powiedzieć, będzie to lekkie druciarstwo z mojej strony, no bo wybebeszę trochę terminal z jednej części, żeby zamontować inną część. Natomiast dalej będzie to wyglądało ładniej niż w przypadku tej przejściówki SATA. No i mam nadzieję, że wszystko zadziała. Zacznę od demontażu głośnika i żeby ten głośnik zdemontować,
to ja wykręcę całą płytę główną. Dlaczego? Dlatego, że ten głośnik tutaj trzyma się na dwóch śrubach. Pierwsza śruba jest tutaj, ona jest nawet widoczna. Nie wiem, czy uda pokazać mi się drugą śrubę, dlatego, że ona znajduje się tutaj na dole. Teraz problem polegałby na tym, że gdybym chciał odkręcić tą dolną śrubę, nie wyjmując płyty głównej, ona jest pod bardzo dużym kątem, więc więcej zabawy kosztowałoby mnie to, żeby dostać się do tej śruby, niż to, żeby wyjąć po prostu płytę i wtedy mieć do niej bezpośredni dostęp. W związku z tym zaczynam od wypięcia tego przewodu od głośnika i tak samo jak w pierwszym odcinku będę wyjmował całą płytę główną, więc żeby nie przedłużać, biorę się do pracy, a w tym momencie przyspieszę ten materiał. Udało mi się wydostać płytę z środka. Teraz zanim przejdę do demontażu samego głośnika, to zapomniałem całkiem istotnej rzeczy, czyli fakcie, że wypadałoby wykręcić tutaj stary dysk. Więc jeszcze zanim głośnik, to zajmę się szybko demontażem tego dysku. Tu już nie będę tego przyspieszał. Stary dysk wyszedł, odkładam go gdzieś na bok. Całą płytę też mogę odłożyć na bok. I wracam tylko do głośnika. Będzie to teraz lepiej widoczne. Pierwsza śruba znajduje się w tym miejscu. Druga śruba znajduje się w tym miejscu. No i teraz tego będę chciał się pozbyć. Z powrotem na chwilę przyspieszam i zajmuję się demontażem. Głośnik wyszedł, więc mam już gołą obudowę. Mogę teraz tak już z perspektywy praktycznej powiedzieć, że jeśli ktoś chciałby w ten sam sposób pakować większy dysk do takiego terminala, to z góry mogę polecić demontaż płyty i wykręcenie tego głośnika, dlatego że nawet kiedy płyta była wyjęta, ten śrubokręt trzeba było trzymać pod takim całkiem specyficznym kątem, więc wydaje mi się, że z płytą główną nie ma opcji, żeby to jakoś zrobić. A jeśli taka opcja by już była, no to będzie kosztowało to trochę więcej czasu i na pewno trochę więcej nerwów. Mam już płytę i w sumie tą płytę mógłbym ponownie pakować do terminala, ale zanim ja ją włożę do terminala, to zamontuję tutaj dysk. Nie chcę wchodzić. Ten dysk wszedł, tu się ujawnia kolejny problem, w związku z tym, że sam dysk jest dłuższy niż płyta główna. Jest tutaj na równi z tą częścią laminatu, natomiast w tym miejscu tutaj widać, że on jest po prostu dłuższy, to on będzie sobie tak dyndał. Natomiast mam nadzieję, że jak upakuję to do płyty głównej, to on się gdzieś tutaj, którąś z tych części obudowy po prostu zaprze. Dobra. Biorę tą płytę, no i próbuję ją jakoś ustawić. Weszło fajnie. Dysk się zmieścił. Dysk się zmieścił, nie wiem, czy będzie to widać, bo tutaj przestrzeń pomiędzy dyskiem a krańcem obudowy to jest dosłownie kilka milimetrów, ale dysk się zmieścił. No to skoro dysk wszedł, że może być słychać pewne zdziwienie w moim głosie i nie jest ono udawane, dlatego że powiem szczerze, do samego końca nie miałem pewności, czy ten dysk tu wejdzie, czy nie wejdzie. Wszedł, więc połowa sukcesu za mną, połowa pracy ze mną. Skręcę teraz cały terminal, nie będę już tego pokazywał, natomiast zaraz pokażę planszę końcową, spróbuję na tym dysku już poza kadrem zainstalować Proxmoxa, no i powiem na koniec, czy ten dysk działa, czy nie działa. Do usłyszenia za chwilkę. Po krótkiej przerwie na instalację Proxmoxa jestem ponownie. No i cóż mogę powiedzieć? Wszystko zadziałało poprawnie. Nie powiem, żebym był jakoś bardzo zdziwiony, natomiast miałem pewne uwagi czy obawy przede wszystkim do tego, czy finalnie ten dysk zmieści się w terminalu. No i na szczęście się zmieścił, tak jak na filmie było to widać, natomiast no, ten margines błędu był bardzo mały, bo moim zdaniem to jest około 2-3 mm. No ale w każdym razie podczas instalacji Proxmoxa dysk został poprawnie wykryty, Proxmox się zainstalował, no i wszystko działa. Także mając już te 128 GB pamięci, a nie tylko 16, no to otwiera mi to dużo bardziej możliwość robienia jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy, czy nie tyle może nawet zaawansowanych, czy po prostu takich, które potrzebują większej ilości miejsca, czy większej ilości tej pamięci, czyli chociażby mogę już faktycznie jakoś tak na serio zacząć korzystać z tej chmury, którą wcześniej na terminalu instalowałem i teraz na Proxmoxie też na pewno będę chciał zainstalować. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek, no i zapraszam do kolejnych odcinków, które będą pojawiały się na kanale. Do zobaczenia.